No cześć, 6:30, pora jechać. Ogromny ruch na autostradzie, 90% samochodów to Holendrzy. Chyba rozpoczęły się tam jakieś ferie i wszyscy jadą na narty, czy co? Albo w Holandii straszy? Udało się w końcu znaleźć jakiś parking, gdzie można się zatrzymać, ale Tacho i tak przewalony, więc piszemy usprawiedliwienie. I teraz muszę iść do mamy, żeby mi podpisała usprawiedliwienie. Jak pauza, to trzeba coś zjeść. Raz, dwa i jedziemy dalej. Jest 14:20, a od 15:00 jest zakaz jazdy w Austrii. Parkingi zajęte, no nic, jedziemy, może się uda znaleźć jakiś parking. Miłego oglądania. 6:30, dzień drugi, będziemy jechać. Byłam na stacji i powiem wam, że soboty na stacjach benzynowych to są specyficzne. O tak wczesnej porze, a już tak dużo jakichś ludzi prywatnych, całe mnóstwo osobówek. Kolejka mega do kawy, do toalety, do wszystkiego kolejka. Już ewidentnie słychać jakieś takie pierwsze symptomy wiosny. Ptaszki już śpiewają, kolejną noc słyszałam ptaszki. Kolejną noc spałam przy otwartym szyberdachu. No, idzie wiosna, czuć w powietrzu, więc jedźmy w jeszcze ładniejsze rejony Europy, czyli do Austrii. Nie wiem, co to się dzisiaj dzieje, ale Holendrzy chyba mają ferie, jakieś święto albo nie wiem. To jest po prostu niemożliwe, żeby 90% samochodów na autostradzie było na holenderskich blachach. Wszędzie Holendrzy, oni mają jakiś najazd. O, a po turecku to się tak je i tak jest najzdrowiej. Tak czuję, że wszyscy jedą na narty. Popatrzcie, ile bagażników narciarskich. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie ma gdzie, dosłownie do pauzy stanąć. Mam 4:30, no i nie ma gdzie. No dobrze, udało się stanąć. Tu jest moja koszula, tu jest stoja, bo mi gorąco było. Rozmawiałam właśnie z mamą. Rozmawiałam z mamą i co? Trzeba zrobić wydruk, bo mi wyszło już znowu 4:34. Nie jest to jakiś straszny grzech, ale już trzeba usprawiedliwiać. Mamie dam do podpisania. Szefowej dam do podpisania. No dobrze, dobrze. Powiem wam, że takiego czegoś dawno nie widziałam. Ostatnim razem chyba jechaliśmy jeszcze z Hiszpanii, mi się wydaje, pamiętacie? Jechaliśmy w wakacje taką trasą Hiszpania, Francja i wtedy tak było strasznie dużo osobówek na drodze, że jak się zjeżdżało na stację, to po prostu się no nie dało się nigdzie stanąć, nie było sensu w ogóle iść na stację do toalety, bo było wiadomo, że to jest pół godziny stracone w kolejce, czegokolwiek, nic się nie dało, no ale dobra, piszemy usprawiedliwienie, gdzie są moje papiery. W ten weekend mam cel posprzątać auto. Dobra, a teraz piszemy usprawiedliwienie. Dziś jest który? 25.02.2023 i mamy 4:34 jazdy. Jesteśmy na A3, nie? Czy może jesteśmy na 8? Nie wiem, jesteśmy w ogóle na ringu, czyli 9,9, tak? Tak, 9,9. A 9,9 Munich ring.
I mamy tak, artykuł 12 przez 561 przez 2006 i usprawiedliwienie: brak dostępnych, bezpiecznych miejsc parkingowych. Podpis i tyle. Tak wygląda moje usprawiedliwienie. Oczywiście to tutaj to powinno być prawidłowa, wzorowa formułka. Brzmi, że w celu bezpiecznego zaparkowania. Ja już sama nie pamiętam, ale powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu to, co się mówi na szkoleniach, co powinno być tutaj wpisane, czyli takie, że w celu bezpiecznego parkingu, zabezpieczenia, w celu udania się na bezpieczny parking, czy coś w tym stylu, przedłużam możliwy czas jazdy do iluś tam, tylko że to taka, gdyby chcieć to wpisać tak, jak to powinno być, no to jest taka długi wierszyk do napisania. Powiem Wam szczerze, że wiecie, że jak jeździłam na gabarytach, to 6 lat, przez pierwsze 3 lata miałam strasznie dużo kontroli policji, bo praktycznie za każdym razem, gdy się startowało ze śmigłami, a później jak się wjeżdżało na autostradę, a później jak już się zjeżdżało na koniec trasy ze śmigłem, zjeżdżało się z autostrady i jechało się do Wind Parku, za każdym razem praktycznie to był pilotaż policji. Więc jedna kontrola na starcie, druga kontrola na mecie policji. Tacho moje było kontrolowane wiele razy, jak się jeździło na gabarytach, wiele razy się przekraczało jakieś czasy jazdy, bo się okazało, że był jakiś ciężki wjazd albo coś w tym stylu. Wiadomo, że się nie było czasu na to, nie było możliwości infrastrukturalnych do tego, żeby rzeczywiście bezpiecznie cały konwój przecież od razu zrobił pauzę, więc często się przerobiło jakieś przewalenia. No i w ten sposób, w zasadzie to w ten sposób tylko zrobiony wydruk i opisana lokalizacja i sytuacja, i nigdy przez te 12 lat nikt się nie doczepił do takiej motywacji. Dobrze jest w takich sytuacjach po prostu wypisać jak najwięcej informacji. Ja też często sobie piszę jakiś kontekst sytuacji, żeby w razie kontroli się wytłumaczyć. Też jak gdzieś tam zjeżdżam na te parkingi, to robię sobie zdjęcia, żeby było widać, że jeździłam po parkingach. Oczywiście w tachografie to widać, bo przecież jest prędkość i widać, jak ciężarówka się gdzieś tam zwalnia, staje, są młotki i znowu jedzie i znowu młotki i tak dalej. To wszystko widać, ale im więcej człowiek ma dowodów na to, że próbował rzeczywiście, ale nie było możliwości, tym większe szanse na to, żeby się wybronić. Bo wiadomo, że ostatecznie koniec końców wszystko zależy od człowieka kontrolującego, ale pieniądze zawsze są nasze, a pieniądze trzeba zapłacić. Niemcy bardzo szybko się dopominają o swoje pieniądze i bardzo szybko naliczają procent. Z każdym kolejnym upomnieniem ten procent kara wzrasta. Nie wiem jak tam teraz, ale pamiętam, że jak mi jakoś tak chyba pierwszy mandat w Niemiec jak przyszedł taki z kontroli policji, to pamiętam, że stwierdziłam, że a gdzie tam do Polski nie przyjdzie, nie? To był jeszcze rok 2012. No więc przyszło, stwierdziłam, a dobra, zobaczymy, czy będą się dopominać. No i się dopomnieli zaraz za 2 tygodnie i kwota już była 20% wyższa i było już napisane. I ja chyba jakoś tak byłam za granicą, więc zanim do mnie dotarło, tak wróciłam do domu, to już było 3. upomnienie i znowu 20% wyższe. I stwierdziłam, dobra, to ja już szybko to zapłacę, więc no. Dobra, coś trzeba teraz zjeść. Coś Wam powiem. Chyba już Wam to raz mówiłam, ale ostatnio mi cały czas smakuje mięso. Jezu, cały czas mi smakuje mięso. I jem go strasznie dużo. Już doszło do tego nawet, że jak wiecie, co ja nie miałam chleba, patrzcie, teraz mam chleb w trasie, wiecie, mam chleb w trasie i go jem. Patrzcie, mam szynkę, wiem, że to wygląda może nie za ładnie, ale za to jest pyszne. Jest od moich rodziców takie opakowanie, bo to było próżniowo zapakowane. No ale nie jest szynka, tylko to jest taki boczek faszerowany, więc widzicie, tu jest mięso kiełbasiane w środku, a tu jest po prostu boczek. Jest przepyszny. I jak ja go kroję, to ja go nie kroję cienko. Jezu. W życiu bym siebie nie podejrzewała o to, że będę tak strasznie jadła mięso. Przecież ja przez tak długo w ogóle nie miałam żadnych wędlin w aucie. Raz na jakiś czas zjadłam sobie taką konserwę turystyczną, bo lubię. Jak miałam ochotę do takiego coś i tyle. Czarne, bo wędzone. No i w sumie tyle. A teraz nie mogę się najeść tego mięsa.
Czyli co? No ma grubą skórę. Skórę trzeba kroić, bo jest taka gumowa straszna. Nie jest taka jak skóra na kiełbasie, tylko taka strasznie gumowa. Jak skóra po prostu. Ale by to pieski jadły. Ale by pieski jadły. Po prostu widzę, jak Kajtek z Piratem stoją i tak. I liczą tą skórę. Normalnie to bym posmarowała masłem. Ale masło jest w lodówce, jest twarde, więc posmaruję majonezem. Mam już mięso rozmrożone, patrzcie, znowu mięso. Mam już mięso w połowie rozmrożone, bo jak jadę, to po prostu leży i się rozmraża. Teraz mamy tylko pół godziny pauzy, bo przedtem jak stawałam po kawę, to mi zajęło 20 minut. Mogłam niby tą pauzę już dokręcić, ale w sumie to nie miałam ochoty wstać, tylko miałam ochotę jeszcze jechać. I wiedziałam, że im później będę jechać przez Monachium, tym większe będą korki. No więc ujechałam. A teraz mamy tylko pół godziny, więc w pół godziny to już się nie da kompletnie od początku zrobić obiadu. Jeszcze zjeść i posprzątać. W 45 minut? Tak. Ogórki kiszone, jakieś warzywka muszą być. A o tej porze roku wiadomo, że jakieś takie konserwowe są najlepsze. Też domowe oczywiście. Jakbyście się zastanawiali nad przepisem, to na moim kanale znajdziecie taki chyba przepis przez 2-3 lat, jak robiłam z mamą, jeszcze chyba po powrocie z Ameryki mniej więcej, któregoś lata i dałam wam przepis. Więc jest tam świetny przepis na ogórki. No dobrze. Tu mam lodówkę pod ręką. No więc tak wygląda moja kanapka. Widzicie to? Jak się ciężko pracuje, to trzeba jeść. Ale dobre. Widzicie, tak sytuacja się wygląda na ten moment. Muszę się tu jakoś przebić. Mam ciężko, więc też wcale się tak szybko nie rozpędzam. No ale ten tak stanął, tam dalej też tak stanęli. W takich sytuacjach, jak tutaj, zawsze jest lepiej stanąć na końcu rozbiegu. Tak, żeby przy wyjeździe ze stacji nie trzeba było wjeżdżać od razu na autostradę, tylko żeby mieć krótszy pas, ale dalej rozbiegowy. No i myślę, że ci wszyscy, którzy jadą na narty, zaczynają się w tej chwili cieszyć, bo no, na pewno im to daje nadzieję, że jednak będzie śnieg tam, gdzie jadą i będą mieć dobry czas na stoku. No, nagle na górze Monachium słońce, na dole Monachium śnieg i 2 stopnie na plusie. I znowu korek, tym razem w drugą stronę. Ale my też jeszcze mamy po drodze kilka. Nie będzie tak szybko to niestety. Ojej, powiem wam, że ta zatoczka tutaj nie wygląda, jakby miały być miejsca parkingowe w Austrii. Na stacji jest 30 km, same korki. Ciężarówki tutaj stoją, popatrzcie dosłownie na pasie awaryjnym. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda.
No nic, ale to granica, więc na granicy też, no prawie że granica, znacznie inaczej. Więc zobaczymy. 35 km do stacji, 35 minut jazdy, po prostu jest jeden wielki korek. Non-stop jadę 15 na godzinę, czasem wolniej, czasem szybciej. Jest stacja, którą jak sprawdzam na aplikacji, teoretycznie pokazuje, że są miejsca wolne. W drugą stronę jest kompletnie zapchana. Jest 14:20, od 15 jest zakaz w Austrii. Powiem wam, że to też jest ciekawe, jak to będzie, ale powiem wam, że w sumie to jak widzieliście od tej pauzy, gdzie stanęłam na tą 30 minut, to też nie ma od Monachium gdzie stanąć nawet na weekend. Dzisiaj strasznie dużo ludzi w tym korku, przez to, że się wolno jedzie, chyba zauważa mnie za kierownicą, pewnie też widzi tył i strasznie dużo widzę osób, co chwilkę ktoś macha, co chwilkę ktoś mruga światłami, co chwilkę ktoś mnie nagrywa, niektórzy nagrywają i machają, inni nagrywają tak z ukrycia, to jest dla mnie zawsze takie śmieszne. No ale widzicie, chodzi o to, że po prostu przez kilka godzin jest taka sytuacja dzisiaj na drodze, że się nie ma gdzie zatrzymać na weekend. Patrzcie, to jest zjazd na stację na granicy. Żeby fajnie spędzić weekend w dobrych warunkach, nie? Na poboczu drogi i kilometr do toalety. Fajnie, nie za cicho, nie za spokojnie, no, tak w sam raz. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. Zero miejsca. Zero, 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 zero. Powiem wam szczerze, że już mam dość. Jest dosłownie 4 km do stacji i wciąż jest korek. Dosłownie do ostatniego momentu korek. 70 km do celu. To już jest stacja i to jest ostatnia stacja na trasie. Później są jeszcze parkingi, ale tylko i wyłącznie dzikusy. Więc nie chcę już tak stawać na weekend, aczkolwiek żeby się nie zdarzyło, że jednak tak stanę. Powiem wam, że męczący to dzień był. Nawet mi nie przeszkadzała ta sobota, ale te korki dzisiejsze. Ale dobrze, że cały czas jechane. Zawsze mógł być jeszcze jakiś taki, wiecie, wypadek stojący całkowicie. Ale trasa od samej góry do samego dołu no mega męcząca. Jeden wielki korek. Ciężka jest ta trasa. I strasznie mało ekonomiczna. Przez te korki, przez te góry, przez zakazy wyprzedzania. Ciężka trasa. Generalnie ciężka trasa. Ale dobra. Na horyzoncie stacja benzynowa. Miejsce. Proszę o jedno miejsce dla mnie, dla Volvusia. Tylko jedno miejsce. Żeby mnie sobie bezpiecznie zaparkowali. Jedno miejsce dla Volviego. Co? Powiem wam szczerze, że tam widać wszystko zawalone po prawej stronie. Tutaj też, tam też. Staję od razu tutaj. Staję od razu tutaj. No, tam widzę, widzicie? Tam są miejsca, tam jest tylko kilka miejsc dla ciężarówek i już na tyłach jest wszystko zostawione, tam nie ma gdzie. Tam dalej są kontenery i remont, to też nie ma gdzie. Jedyna szansa to jest właśnie tutaj. Ewentualnie bym mogła za tą ciężarówką stawać, ale w sumie tutaj też jest ok, wjazd jest. No dobrze. Zakazu w tym miejscu nie ma, gdzie stoję. Zrzutu paliwa tutaj też nie ma.
Więc może będzie dobrze. Za rozjazdem się schowałam. Wjazd pod jeden, drugi dystrybutor jest. Bezpiecznie jest. Blisko do toalety. Pod kamerami. Ja to się potrafię ustawić. Co prawda będą tu ludzie łazić cały czas tam i z powrotem, no ale trudno, no nie można mieć wszystkiego. Dobra, schodzimy na dół. Wolwi się schodzi. Kraj zakończenia, Austria. No i mamy weekend. Mamy i weekend, i piękną zimę. I mamy McDonald's, a ja jestem przed okresem. Nie dam rady nie pójść przynajmniej raz do McDonalda. Mam jedzonko, mam mięsko rozmrożone, zaraz zrobię sobie coś do jedzenia. Na pierwszej idę do toalety. Tutaj też widzę, że tak strasznie dużo jest ludzi, że też trzeba będzie czekać pół godziny w kolejce. No ale dobra, poczekam. Ach, jejku, jak dobrze, że ten dzień jest skończony. Już chyba mam gość. Wolwi też? Odpoczywamy, Wolwi. Cisza. Patrzcie, zrobiłam powtórkę z wczorajszego jedzenia, tylko dodałam dzisiaj chili. A ja już dawno nie jadłam chili. I jeszcze po covidzie, jak nie czułam smaku ostrego, dawałam dużo chili. I dzisiaj wydawało mi się, że dałam mniej chili. I wiecie co? Ja nie wiem, czy dam radę zjeść, bo co zjem, to już po prostu tak kicham. To jest takie ostre, że nie wiem, czy dam radę zjeść. I co ja najlepszego narobiłam? Dobra, dam radę zjeść. Jem. Dzień dobry, wstaję rano i patrzcie. Patrzcie, jak to jest pięknie. Wolwy zaśnieżony. Patrzcie tam. No zima, prawdziwa zima. Dobra, idziemy na kawę. Sam McDonald's jak ładnie wygląda. Na takie góry zaśnieżonej, zamglonej. Kurczę, aż mi się samej chce jechać teraz na narty, jak to widzę tak ładnie. Jezu, to jest wielkie. Miasto czy nie jedną ręką? Patrzcie, w Austrii nad McDonald's i ma lilię. Sztuczna, ale lilię. Dobra, gdzie jedziemy? No dobra, powiem wam, że siedzę przy tej kawie. Kawę już wypiłam, ale siedzę i piszę swoje przemówienie do Brukseli. Mam 5 minut, powiedzieli, że no ewentualnie do 10 przedłużyć i powiem wam szczerze, że jest tyle do wylania, że tak powiem, że nie wiem jak to skondensować, żeby to wszystko było treściwe, szybkie i żeby ci politycy zapamiętali, co ja do nich mówię.